Ja przepraszam pana bardzo, ale ja rozłożyłam tutaj to, bo chciałam nagrywać. Jakby, excuse me? No ale to dobra, no. Leż sobie. Hejka, z tej strony Short i witam was w dosyć nietypowym filmiku na moim kanale. Jak widzicie po tytule, będziemy sobie robić przynośny gejowski ołtarzyk. Ale tak naprawdę po prostu będziemy sobie dekorować torbę typu itapak. Jak mam być szczera, to widziałam w swoim życiu różne itapagi, czy to przez internet, czy to na konwentach, ale często one były z anime albo z jakimiś zespołami k-popowymi. Ale nigdy jakoś nie natrafiłam na takie z pet shopami, więc stwierdziłam, że ja takowy zrobię. Chociaż tak naprawdę już takowe zrobiłam. Tutaj jest moja stara torba, którą będziemy sobie odświeżać i przenosić dekoracje do nowej. Torbę muszę wymienić, ponieważ, no cóż, mój kochany partner tego odcinka pogryzł mi paski w niej i nie dość, że pogryzł pasek na ramię, to pogryzł też pasek, tak żeby złapać torbę w rękę. Oczywiście próbowałam to kulawo zszyć, dzięki czemu torba jeszcze żyła przez parę miesięcy. W środku też są już jakieś zniszczenia, dlatego stwierdziłam, że trzeba w końcu coś z tym zrobić i tutaj jest moja pierwsza w życiu paczka z Sheina. Ja wiem, jak to brzmi, ale naprawdę nigdy wcześniej nic stamtąd nie zamawiałam i najpewniej bym nie złożyła takiego zamówienia, gdyby nie fakt, że na temu nie mogłam znaleźć identycznej torby, jaką właśnie obecnie mam. A zależało mi na tym, żeby torba była praktycznie taka sama. No to w ten sposób. Do tego zamówienia wzięłam też sobie inną torbę, która również ma tą przeźroczystą kieszonkę, bo w sumie był kupon, że może być taniej, a zapasowa taka torba zawsze się właśnie przyda, jakby ktoś zechciał ją znowu zjeść. I domówiłam jeszcze za 7 zł taką reklamówkę na zakupy, taką wiecie, dodatkową w serduszka, jakby it's cute, przydatne. No i jak widzicie tutaj Skubiemu się ona spodobała, więc chyba approved. Sama w sobie torba prezentuje się tak, model jest dosłownie identyczny do tej mojej starej. Jedyne różnice tutaj jakie są, to to, że te na dole plasticzki są przeźroczyste, a nie czarne. Wymiarowo torba jest również identyczna, no i jeszcze środek też nie jest czarny, tylko szary i ma dodatkową kieszonkę, co jest na plus. Będzie łatwiej znaleźć w torbie właśnie różne rzeczy. I tutaj w środku dostałam jakieś 2 karteczki, nie wiem, dla mnie useless, nie użyję tego. Tak się prezentuje druga torba, jest to bardziej taka, wiecie, typowa damska torebka. Tutaj ta kieszonka jest mniejsza i nie ma już tego daszku nad zamkiem, ale mamy też taką dodatkową kieszonkę, do której można schować sobie figurkę. Szczerze, chciałabym to tak wykorzystać, ale chyba bym się zbyt bała, że gdzieś tą figurkę zgubię, albo ktoś będzie chciał mi ukraść. I don't know, man, I don't know. Ta torba ma w sobie wiele kieszonek i fajne jest też to, że ona jest zapinana i tutaj w środku też jest dodatkowy pasek do PDS-em, znaczy, żeby zarzucić sobie tą torbę na ramię. Mamy też kieszonkę, ale tym razem jest ona zapinana na zamek, więc cool, mimo że jest mała. A z drugiej strony mamy też takie niezapinane kieszonki. Szczerze? Spoko. Kiedyś mi się to przyda. Tak wygląda stara torba, a tak wygląda stara naga torba. To są wszystkie rzeczy, które się w niej znajdowały oraz tutaj są przypinki, które jakiś czas temu zamówiłam sobie na Temu i muszę powiedzieć, że jak na cenę są naprawdę dobrej jakości. I I love it, utożsamiam się z nimi. Ten aparacik akurat kupiłam w Gdańsku, a tą tęczę w Ustce. No i mam też tutaj taką przypinkę, ale jej raczej nie użyję. Mamy też super brelok z karnewalem. No i oczywiście nie może zabraknąć też jego chłopaka Olgierda. Te keychainy kupiłam w sumie na Vinted od Pink Puff LPS. I tutaj też jeszcze są kokardki ze starej torby oraz rzeczy, które robiłam sama, czyli taki napis Olgewal, oczywiście gejowy i z gwiazdkami i tutaj mamy coś podobnego. Wszystko jest na takiej cienkiej, przeźroczystej żyłce i na końcu jest taki charms z 7. Tutaj mamy brelok, który kupiłam w Tedim za 5 zł, bo ostatnio mieli dostawę fajnych breloków. No i, no cóż, już wymęczone tło starej torby, żeby nie było, to nie jest kartka papieru, to jest materiał w formie naklejki
mogłabym to odkleić i po prostu wkleić do torby, ale stwierdziłam, że tak byłoby na pewno ciężej. Sporo te tło przeżyło, ale bez obaw. Ja mam dużo takich właśnie jeszcze materiałów. Tutaj są różowe i użyjemy raczej tego z paskami. No oczywiście nie da się. Nie da się tak nagrywać, proszę pana. Także tutaj akurat ten papier fabrycznie był tak złożony, że ucinając tą mniejszą część, tak naprawdę miałam idealny wymiar pod tą kieszonkę. I to, co teraz zrobimy, to po prostu wsadzimy ten materiał do środka. Nie musimy go przyszywać, nie musimy go przyklejać. Naprawdę wystarczy w tym przypadku to po prostu wsadzić, a żeby to unieruchomić, żeby nam się, nie wiem, nie przesunęło w górę czy tam w bok, to użyjemy sobie do tego najzwyklejszych w świecie agrafek. Tutaj pomału przymierzam się do tego, jakbym chciała sobie ułożyć w tej kieszonce wszystkie te moje dodatki, ale będąc szczera, no tutaj żadnej wariacji, że tak powiem, nie będzie, bo w sumie kupiłam taką samą torbę i chcę mieć taki sam design, znaczy prawie taki sam, po prostu bardzo lubiłam tą moją torbę i chciałam zrobić prawie identyczną, tylko po prostu odświeżoną. No i tutaj też przymierzam te przypinki i niestety okazało się, że mam ich troszeczkę dużo, żeby je wszystkie upchnąć i w sumie mogłabym, ale byłoby wtedy troszeczkę za dużo tego wszystkiego i nie podobałoby mi się to. Więc tak naprawdę wykorzystałam tylko część. No i też tutaj mam taką akurat koroneczkę, ona też była w tej starej torbie i myślałam, żeby dać ją na dół, ale w sumie na górze to o wiele lepiej wyglądało, bo właśnie mogłam tam sobie dodać te kokardki, czyli w sumie tak jak mówię, no po prostu powtarzam, design Bo był mega cool i tak wygląda nasza baza pod Itabaga. Tutaj już przyczepiłam właśnie napis Olgewal i nie użyłam tutaj agrafek, tylko stwierdziłam, że przypnę go na przypinki, żeby się to dobrze trzymało. No i są też już nasze cudowne breloczki. Trochę miałam tutaj problem z tym brelokiem ze stokrotkami, ponieważ nie mogłam jakby zaczepić tego kółka. Finalnie się to oczywiście udało i stwierdziłam, że użyję jeszcze dodatkowo agrafki, żeby wpiąć ten zamek od kieszonki właśnie pod ten jakby daszek, który zakrywa kieszonkę, wiecie, większe bezpieczeństwo i żeby to się trzymało i mi też nie fruwało. I tutaj w ogóle zapomniałam nagrać, ale dodałam też inne rzeczy, jak chociażby tą zawieszkę z 7 i przypinkę tęczy. Także tak finalnie wygląda nasza torba. Jestem bardzo zadowolona, jakby I love it, utożsamiam się z tymi przypinkami. Jest uroczo, kolorowo, a ten napis Olgewal to nawet świeci w ciemności. No i tutaj mamy sobie właśnie zbliżenia na to wszystko. So cute, so adorable. A teraz Was zapraszam do części pod tytułem Co noszę w swojej torebce? W tym przypadku niestety muszę użyć pudełeczka. Update jest taki, że udało mi się znaleźć w Pepko tak jakby mini kosmetyczki, takie wiecie, w podróż, nie w podróż i właśnie potem sobie ten kartonik wymieniłam na takie saszetki, tutaj możecie zobaczyć, dogrywam to o wiele później, ale naprawdę fajna sprawa, a za te same 3 saszetki zapłaciłam jakieś, nie wiem, 8 zł, I guess? I jakby cool, i są urocze i też pasują do torby, bo są różowe. Ale wracając, Okej, jednak to nie koniec update'u, ponieważ będąc w Dino natknęłam się na blind bagi z pet shopowymi breloczkami właśnie do torby, do plecaka, więc byłam jak, o mój Boże, oni wyczuli, że ja dekoruję torbę. Oni wiedzieli, że ja potrzebuję czegoś jeszcze. Czego sama nie wiedziałam, że potrzebuję. Ale okej, kupiłam sobie saszetkę. Jak ją otworzyłam, to po prostu powiedziałam sobie, o mój Boże, that's so adorable! Jakby, look at it! Biały z różem, więc będzie pasował do torby. Oczka są naprawdę ładnie wykonane i naprawdę nie mogę uwierzyć w to, że te pluszaki mają lepsze wykonanie niż same w sobie figurki. No ale okej. Uważam, że ten krójczek jest cudowny, uroczy i fajnie będzie go sobie doczepić do torby. co mam takiego w swojej torbie? No, mamy tutaj Gripex, wiadomo. Wiosna idzie, zmiana temperatur, jakby ktoś się czuł źle. Potem mamy tabletki na gardło. Niestety nie są one smakołykami dla psa. Mamy też antydepresanty i żeby nie było jakieś
A nie, przepraszam, jeszcze mamy dezaftan, bo wiecie, jak afta nam się trafi, to niedobrze. I teraz mamy jakieś po prostu basic tabletki przeciwbólowe. Zawsze sobie noszę taki mały medyczny kit, w razie jakbym ja potrzebowała albo ktoś z mojego otoczenia. To jest tak, że niektórzy się śmieją z tego, ile ja mam rzeczy w torbie i że ja w tej torbie mam wszystko, ale jak przychodzi co do czego, no to potem pada pytanie, a może tabletkę jakąś przeciwbólową, a masz plasterek? I wtedy ja jestem jak, no mam, no przecież mam wszystko w tej torbie. Oczywiście nie może się obyć bez środków czystości, środków higienicznych i pamiętajcie, to żaden wstyd, nieważne ile macie lat, podpaski to nie tabu. Także jeżeli jesteś młodszą widzką, która doświadczyła bądź nie doświadczyła miesiączkowania, pamiętajcie, żeby mieć w swojej torbie, plecaku właśnie taką awaryjną podpaskę, bo nigdy nie wiadomo, może się przydać Wam, albo możecie tym pomóc komuś innemu. W razie czego zawsze możecie spytać swojego rodzica, opiekuna prawnego, czy inną bliską dorosłą osobę o użyczenie bądź kupno takich środków. Następnie pokazuję jakieś inne typowe duperele, które powinny być w torebce, jak chusteczki czy mokre chusteczki, pracowniczy identyfikator, jakieś plasterki, szczotki, błyszczyki, no wiadomo, musi być portfel, gejowy portfel, no i ta torebka dodatkowa, którą zamówiłam. Także tak, to jest mniej więcej to, co znajduje się w mojej torebce, gotowej na dobre i na złe. Wszystko prezentuje się tak. Ja jestem ogólnie zadowolona. I nagrywam ten filmik, bo może kogoś zainspiruje do stworzenia własnej torby. Like, it's really cool though. Nie trzeba mieć ze sobą figurek, czy właśnie pluszaczków, ani nic, żeby mieć figurki cały czas przy sobie, bo mogą być na waszej torebce, w waszej torebce. Także to by było na tyle w tym filmiku. Jeżeli ktoś z Was zamierza stworzyć własną torbę, dajcie mi znać w komentarzu albo wyślijcie mi zdjęcie na Instagramie, czy oznaczcie mnie gdzieś, jakby I would like to see it, ok? Szczególnie, że tak jak wspominałam na początku, ja niekoniecznie sama widziałam, żeby ktoś miał takie pet shopowe torby. Także to była Shori. Dziękuję za oglądanie, no i co, no trzymajcie się!